Witajcie kochani na kanale Świat Włóczkowej Pasji. Mam nadzieję, że u Was wszystko super, macie się świetnie. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak wykonać taki ściągacz metodą double knitting. I na czym ta metoda polega? Ta metoda polega na tym, że przerabiamy sobie oczka tego ściągacza dookoła. Ja, jak widzicie, tutaj korzystam z metody Magic Loopa, bo tak jest mi wygodnie i przy takich rzeczach typu ściągacz i inne, które mają bardzo mały obwód, zawsze stosuję tę metodę. Jakoś nie przepadam za drutami pończoszniczymi. I na czym polega ta metoda? Ta metoda polega na tym, że w pierwszym okrążeniu prawe oczka przerabiamy klasycznie, natomiast lewe oczko ściągamy z nitką z przodu robótki bez przerabiania. Natomiast w kolejnym rzędzie robimy odwrotnie, czyli prawe oczko ściągamy z nitką z tyłu bez przerabiania, a lewe oczko przerabiamy klasycznie. Za chwilkę Wam pokażę, jak to wygląda w praktyce. Natomiast jest to bardzo proste i jaki efekt można osiągnąć? No można przede wszystkim osiągnąć taki efekt puchatości, bo to jest taki fajny, grubszy ściągacz i no na pewno on jest taki fajny, zwarty, zbity. Nie będzie nam się tak rozchodził jak przy tym klasycznym ściągaczu 1 na 1, gdzie przerabiamy oczko jedno na prawo, drugie na lewo i tak dalej. Zresztą myślę, że tutaj fajnie widać, jaki efekt tutaj można w ten sposób osiągnąć. I ja pracuję tutaj na podwójnej nitce. Jest to włóczka, tutaj mam końcówkę motka. Pracuję na włóczce od Dropsa Kids Silk. Jest to kolor numer 30, z tego co pamiętam on się nazywał Kary. I bardzo lubię tą włóczkę, bo ona jest taka jedwabista, a jednocześnie moherkowa, dlatego że, nie wiem czy to widać, ale myślę, że tak, ma takie delikatne włoski. Mam już kilka sweterków z tej włóczki, także bardzo ją polecam, bardzo ją lubię. No i przechodzimy teraz do dziergania. I tak jak wspominałam, ja pracuję Magic Loopem, czyli po prostu sobie, może tak pokażę, czyli po prostu mam tutaj długą żyłkę, tutaj mam znacznik, on tak sobie wisi tutaj. I na czym to polega? Polega to na tym, że ten drut, którym będę operować, przeciągam. Tutaj tył robótki mi zostaje na drucie, na żyłce, a tutaj z przodu sobie pracuję. I tak w pierwszym rzędzie pracujemy w ten sposób, że oczko prawe przerabiamy klasycznie, a lewe ściągamy z nitką z przodu robótki bez przerabiania. I tak cały czas pracujemy. Czyli prawe przerabiamy klasycznie, lewe ściągamy z nitką z przodu bez przerabiania. Prawe przerabiamy klasycznie i lewe ściągamy. Zawsze jak ściągamy oczko bez przerabiania, to nitka wędruje z tej strony, gdzie byśmy normalnie przerabiali. Czyli jeżeli bym przerabiała lewe oczko, no to nitka musi być przed drutami, dlatego tak też ściągam. A później, jeżeli będziemy ściągać prawe oczka bez przerabiania, to po prostu w ten sposób. Za chwilę zresztą pokażę. I tak sobie pracujemy na stronie, w rzędzie pierwszym i będziemy tą sekwencję powtarzać. Rząd pierwszy i rząd drugi. I tak cały czas dookoła. I jestem już na końcu tego rzędu i teraz robię tak, jeżeli chodzi o Magic Loop, sobie po prostu tutaj wsuwam sobie tutaj teraz ten drut, a ten wyjmuję i będę nim pracowała w ten sposób. I jesteśmy teraz w kolejnym rzędzie naszego ściągacza przerabianego metodą double knitting. I tutaj robimy następująco. Pierwsze oczko mamy oczko prawe, więc ściągamy je z nitką z tyłu, bo gdybym przerabiała na prawo, to miałabym nitkę z tyłu za drutami,
Więc ściągam bez przerabiania, a oczko lewe przerabiam normalnie. I znowu prawe ściągam z nitką z tyłu bez przerabiania, lewe przerabiam normalnie. I tak dalej sobie kontynuujemy tą pracę. I lewe przerabiam. I w ten oto sposób powstaje nam taki fajny, bardzo taki fajny, ścisły, sprężysty, o to chodzi w ściągaczach, taki trzymający nadgarstek. Fajny po prostu ściągacz. A tutaj widzicie wzór plaster miodu. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak ten wzór wykonać, to mam na ten temat filmik, tutaj Wam podlinkuję u góry. I serdecznie zapraszam do obejrzenia. Mam nadzieję, że Wam się to podobało. A jeszcze może dopowiem Wam, bo kto ma wprawne oko, to pewnie zauważył, że ja tutaj mam przeciągniętą taką inną, w innym kolorze niteczkę. I po co ja to robiłam? To jest taki mój prywatny i osobisty patent. I zrobiłam to w tym celu, ponieważ nie jestem pewna, czy ten obwód ściągacza będzie dla mnie odpowiedni. Dopiero jak go skończę, przymierzę i wtedy zdecyduję, dlatego że ja nie lubię, ja lubię ściągacz, który mi fajnie przylega, natomiast żeby też był na tyle elastyczny, żebym mogła sobie go trochę wyżej podciągnąć. Ja sobie po prostu zmierzę, czy mi pasuje, jeżeli tak, to wyjmę niteczkę i mam sprawę załatwioną, natomiast jeżeli się okaże, że jest za ciasny bądź za luźny, chociaż w tym przypadku obawiam się, że właśnie może być odrobinkę za ciasny, to ja sobie wtedy tą robótkę spróję właśnie do tego momentu i żeby tutaj łatwo mi było później nabrać ponownie na druty, bo tu jest ten moment, kiedy ja redukowałam oczka na ściągacz. I jeżeli okaże się, że będę chciała ponownie go zrobić z innej liczby oczek, to po prostu łatwo będzie mi później te oczka z powrotem nabrać na druty. I nie będę musiała się tutaj pocić i gimnastykować, tylko po prostu ładnie sobie dojadę do tego miejsca i z tej niteczki przeniosę sobie tutaj na druty. Także polecam serdecznie takie kombinowanie, takie kreatywne podchodzenie do pracy na drutach. To jest po prostu taki sposób, żeby sobie troszeczkę ułatwić pracę na wypadek, gdybym musiała się o te kilka rzędów cofnąć. Także ja tą nitkę nabrałam, jak byłam tutaj w tym momencie, mając druty, mając robótkę na żyłce, to ja po prostu sobie tą niteczkę wzięłam na igłę dziewiarską i przeciągnęłam tutaj przez wszystkie po kolei oczka. I tym oto sposobem mam tutaj taki asekuracyjny krąg. Polecam serdecznie. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Zasubskrybujcie, zostawcie łapkę w górę i naciśnijcie dzwoneczek, bo co tydzień, a nawet szczerze mówiąc 2 razy w tygodniu w ostatnim czasie dodaję filmiki na kanał, które pojawiają się w czwartki po południu i w niedzielę z samego rana. Także mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia, pa!